Grumman F-14 Tomcat był to legendarny już myśliwiec pokładowy. Pierwotnie służył do obrony floty, wywalczania przewagi powietrznej i prowadzenia rozpoznania taktycznego, później przez dodanie możliwości przenoszenia bomb przystosowany został do uderzeń na cele naziemne. F-14 Tomcat został zaprojektowany przez zakłady Grummana w odpowiedzi na zapotrzebowanie amerykańskiej marynarki wojennej. Samolot miał przynosić 6 rakiet powietrze-powietrze typu Phoenix, aby mógł sprawnie obronić amerykańskie lotniskowce. Dodatkowo miał być lepszym myśliwcem niż F-4 Phantom oraz lepszym bombowcem niż A-7 Corsair. Pierwszym projektem spełniającym te wymagania był F-111, jednak został uznany tylko za nośnik rakiet i nie mógł nawiązać walki manewrowej z radzieckimi migami podczas wojny w Wietnamie. Na początku 1966 roku US Navy zdało sobie sprawę, że lżejszy samolot zdolny do przenoszenia pocisków Phoenix będzie lepszym rozwiązaniem niż ciężka maszyna myśliwsko-bombowa, jaką był F-111. W odpowiedzi na nowe wymagania inżynierowie Grummana przenieśli opracowane dla F-111B rozwiązania. Silniki i systemy uzbrojenia zoptymalizowane do zadań obrony floty do nowego samolotu oznaczonego jako G-303. W nowej maszynie zastosowano dwa silniki Pratt Whitney TF-30 i system kierowania ogniem AWG-9, a w celu redukcji kosztów wykorzystano wloty powietrza, podwozie i skrzydła od samolotu A-6 Intrader zainstalowane do nowego, lepszego kadłuba z mechanizmem zmiany geometrii skrzydeł oraz z wykorzystaniem wielu elementów tytanowych. W ramach serii testowej zamówiono 12 egzemplarzy samolotów oznaczonych jako YF-14. Nazwa Tomcat została nadana na cześć admirałów floty amerykańskiej Thomasa Connolly'ego i Thomasa Morera. Admirał Connolly znacząco wspomógł rozwój projektu na tyle, że zaczęto o F-14 mówić Kot Toma, czyli Tomcat, a dodatkowo było zgodne z tradycją nazywania samolotów marynarki Grummana kocimi nazwami. F-14 od innych amerykańskich samolotów różnił się przede wszystkim zmienną geometrią skrzydeł. Ten system był obsługiwany automatycznie przez komputer, ale w razie potrzeby pilot mógł sam złożyć skrzydła, np. podczas przebywania na lotniskowcu. A samo działanie tych skrzydeł było bardzo proste. Kiedy samolot leciał coraz szybciej, skrzydła chowały się do tyłu, tworząc tak zwaną deltę, a kiedy dochodziło do walki manewrowej, skrzydła zmniejszały swój kąt, by lepiej dostosować się do sytuacji. Dodatkowo podczas gdy samolot rozwijał duże prędkości, z nasad skrzydeł wysuwały się dodatkowe małe skrzydełka stabilizujące. Główną bronią Tomcatów były wspomniane wcześniej rakiety AIM-54 Phoenix. Najczęstszą konfiguracją były 4 Phoenixy podwieszone pod kadłubem oraz 2 rakiety powietrze-powietrze typu AIM-7 Sparrow lub AIM-9 Sidewinder. F-14 wszedł do służby w US Navy w 1972 roku, zastępując myśliwce F-4 Phantom. Mimo że parametry F-14 nawet w dzisiejszych czasach robią wrażenie, to od lat 90. powoli był zastępowany przez F-18 Super Hornet, zaś 22 września 2006 roku Tomcaty zostały wycofane ze służby z powodu niezwykle drogich kosztów eksploatacji. Całkowity koszt ich napraw wyniósł powyżej 1 miliarda dolarów, a niektóre źródła podają nawet, że 2,5 miliarda. Dla porównania w takim F-18 wynosi on niecałe pół miliarda. W roku 1976 wyeksportowano 79 maszyn do Iranu, jednak nie wiadomo ile obecnie maszyn jest zdatnych do użytku, bo od wielu lat nie miały dostępu do części zapasowych. To użycie w Iranie spowodowało, że większość F-14 zezłomowano, aby nie dostały się w ręce wroga. A tak prezentuje się klockowy model F-14 i pomimo swojej skali 1:48 wydaje mi się, że model jest naprawdę ogromny. Z tego co pamiętam mierzy on sobie 38 cm długości. No i mam tutaj do porównania niedawno recenzowaną P-11, która jest mimo wszystko w większej skali 1:32. No i myślę, że rozbieżność jest naprawdę przeogromna. W modelu znajdziemy dwie minifigurki, ja sobie już pozwoliłem zostawić je tutaj w kokpicie. Są one dosyć podobne, jeśli chodzi o torsy, jeśli chodzi o główki. Mamy tutaj bardzo ładny nadrukowany tors, nawet nadruki po bokach. Niestety główki są praktycznie zdublowane, jedynie ten guz ma tam dodatkowo nadrukowanego wąsa.
Ale przede wszystkim mają bardzo ładnie nadrukowane kaski. No to trzeba przyznać, że naprawdę tutaj projektanci się postarali. Jak jesteśmy już tutaj w tym miejscu, no to chciałbym wyrazić moje narzekania na temat kokpitu, bo w prawdziwym modelu tutaj naprawdę jest od groma przycisków, przełączników, pulpitów, ekranów, jeszcze nie wiadomo co tam jest w ogóle. A tutaj widzicie, mamy tylko maskę tlenową, no i drążek steru, nic poza tym. No, wydaje mi się, że Kobi mogłoby się już postarać o zrobienie takich detali, zwłaszcza, że to jest właśnie edycja tego zestawu z 2021 roku, jeśli dobrze pamiętam. Więc no szkoda, że tego nie poprawili. A jak już sobie popatrzymy na przykład Ospreya nowego, no to tam jest naprawdę bardzo dużo różnych detali. To mi się bardzo podoba, no ale tutaj nie wiem czemu tego nie mamy. Przechodząc do dalszych mankamentów, nie podoba mi się tutaj ta szyba. Po pierwsze, nie jest ona nadrukowana tutaj w żadnych z tych miejsc, a po drugie, wydaje mi się, że ta pierwsza część tutaj, ona powinna być zespolona z tym kadłubem i tylko ta część powinna się podnosić. No i przez to wydaje mi się, że ten przód jest też taki, kurczę, jakiś to dziwny kształt nabiera dzięki temu. Tutaj po bokach widzimy jeszcze parę ładnych detali. Są one naprawdę bardzo ładne, bardzo ostre. Podoba mi się to. Mamy tutaj oznaczenia amerykańskie. Dziób mamy bardzo ładnie zrobiony z takich nowych elementów, specjalnie do tego modelu. Tutaj są jakieś elementy do namierzania zapewne. Nie jestem tutaj pewien, nie mogę znaleźć informacji na ten temat. Od spodu widzimy podwozie. Ja sobie je lekko tutaj ulepszyłem. Po pierwsze odchudziłem sobie ten wspornik tutaj z tyłu, a po drugie dodałem tutaj takie klapki. To jest naprawdę bardzo prosty zabieg. Mamy tutaj dwa elementy z wypustem do boku, no i belki 1×5, tutaj jeszcze wsparte tymi blaszkami wsporczymi. No i zobaczcie, tutaj udało mi się nawet takie światełko zamontować, więc no bardzo fajnie. I też nie wiem czemu tego Kobi postanowiło nie dać. Te przednie podwozie nie jest schowane, ono jest całkowicie na stałe. Dalej przechodzimy sobie tutaj. Widzimy bardzo dużą ilość elementów na tych dwóch wlotach powietrza. Naprawdę zostało to bardzo misternie zrobione. Podoba mi się to. No i sylwetka też jest taka agresywna. Fajnie to się prezentuje. Bardzo dobrze on wygląda z przodu, trzeba mu przyznać. Z boku mamy dwa pylony na rakiety. Tutaj powinny być AIM 7, a tutaj mamy zapewne AIM 9 zamontowane, czyli te Sidewindery. Z drugiej strony jest oczywiście to samo. Od spodu mamy jeszcze zamontowane 4 Feniksy. Są one nieco krótsze od tych AIMów 9. No ale przynajmniej są grubsze i wiadomo, że mogą mieć trochę więcej tego ładunku wybuchowego. Przechodząc do spodu całej konstrukcji, widzimy tutaj tylne golenie. Ja postanowiłem sobie lekko zmienić tak, aby chowały mi się historycznie do przodu. Nie jest to zbytnio trudna przeróbka, wystarczy sobie tutaj przemienić ten rząd jumperów, tak aby ta dziura na goleń była tutaj na siódmym studzie, no i oczywiście zamienić miejscami tutaj te zaczepy. Od spodu jeszcze widzimy bardzo ładną sylwetkę wlotów powietrza do silnika. Naprawdę bardzo ładnie zostało tutaj wszystko wtopione. Po środku widzimy dziurę na podstawkę. Tutaj widzimy takie elementy stabilizujące. Z tyłu jest oczywiście hak, który umożliwiał samolotom lądowanie na lotniskowcach. Kiedy samolot zbliżał się do owego lotniskowca, wysuwał ten hak. No i próbował jakoś zaczepić taką linę, która jest na lotniskowcu, przez co mógł łatwo wylądować właśnie na tym okręcie. Idąc dalej widzimy bardzo ładny grzbiet tego samolotu. Wszystko jest tutaj bardzo ładnie wyścielane. Nawet z tyłu mamy taką powierzchnię skośną, także bardzo fajnie. Następnie widzimy już ikoniczne skrzydła tego modelu, które oczywiście możemy sobie rozsunąć. Mechanizm tych skrzydeł jest bardzo prosty. Jak sobie tutaj ten panel zdejmiemy, to widzimy tutaj te elementy zaokrąglone. No i dzięki nim po prostu te skrzydła mogą się ruszać. No ale przez to, że jest to zrobione właśnie w ten sposób, no to jest to dosyć narażone na luźne opadania tych skrzydeł. Już z jednym mi się tak dzieje. Po prostu jak sobie przechylimy ten model, no to no jakby samo leci.
Pod koniec tego modelu widzimy dwa stateczniki poziome, które są oczywiście ruchome, dwa stateczniki pionowe z bardzo ładnymi nadrukami nawet po obu stronach, no i oczywiście dwa silniki odrzutowe. Podsumowując, jest to dosyć dobry model, wart swojej ceny, którego poleciłbym przede wszystkim fanom lotnictwa. No i na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się, cześć.